Toster Siemens, a dokładniej Siemens Schuckert. Tam pod tym gniazdkiem znajduje się logo Siemens Schuckert. To są takie izolujące i odporne na temperaturę płytki, chyba z mikanitu wykonane, czyli z takich sprasowanych płytek miki. Mamy dwa całkiem fajne tosty, które zaraz sobie zjem. Tak jak wspomniałem, toster wyprodukowany przez Spółdzielnię Pracy Elektrogrzejnik z Bielska-Białej. Tutaj jest ładna tabliczka znamionowa z takim logotypem EG, czy właściwie ELG. Wyjmę zaraz tę drugą blaszkę z tabliczką Elektrogrzejnik. No, takie dosyć brudne jest to w środku. Tak, zdjąłem tę podstawkę, czyli wszystkie te elementy połączone szeregowo. I mam też tę część obudowy tostera. Tutaj wręcz trzeba dosłownie odskrobać jakieś resztki z zapieczonego tłuszczu. Dokręcam tutaj teraz śruby trzymające tę ściankę. Trzeba to dosyć mocno tutaj dociskać, żeby się nie rozpadało. Ok. Teoretycznie toster powinien być sprawny. Nawet już można by, powiedzmy, no tak, może nie upiec, ale wysuszyć jakiś tost włożony teraz do tego tostera. Zaparował telefon. Całkiem fajny tost. Jak ktoś lubi takie nie bardzo spieczone, to ten się akurat świetnie nadaje. Cześć, dzisiaj chciałbym wrócić do starych tosterów i postawiłem tutaj na stole kilka, które mam w kolekcji. Właściwie nawet trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek kolekcji, bo są to raptem trzy całkiem fajne, ale tylko trzy tostery. Ten jeden wschodnio-niemiecki toster Elem o takiej bardzo nietypowej budowie. Tutaj wkładało się 4 tosty, które można było obracać z jednej strony na drugą. Ten toster już oglądaliśmy w oddzielnym, dłuższym odcinku. On jest wyczyszczony, jest przygotowany do wystawy tosterów, która będzie miała miejsce właściwie to już chyba za tydzień mniej więcej, czy za 10 dni, bo w połowie maja z okazji Nocy Muzeów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Mam nadzieję, że nie wiem czy wszystkie 3, ale 1 czy 2 te tostery ode mnie na tę wystawę też pojadą. Właśnie jutro przyjeżdża do mnie tutaj do warsztatu Jacek z Olsztyna i przywozi też do przejrzenia kilka swoich bardzo ciekawych starych tosterów. Postaram się jakiś filmik z tego zrobić. No i oczywiście zrobię też relację z Nocy Muzeów w Olsztynie. Tutaj mam jeszcze toster Siemens, niemiecki toster, o którym już robiłem taki krótki filmik. Link zamieszczę i w opisie tego nagrania i na końcu. Jego chciałbym dzisiaj troszeczkę wyczyścić i chciałbym Wam jeszcze pokazać tutaj ze 2 uzupełnienia mam na temat tego tostera. No i przede wszystkim dzisiaj chciałbym obejrzeć, wyczyścić, sprawdzić, czy działa ten polski grzejnik ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik ELG z Bielska-Białej. To jest toster typu OP1. Także to jest plan na dzisiaj. Ten toster, enerdowski toster Elem, odstawiam. On jest przygotowany już do wyjazdu na wystawę. Zajmiemy się jeszcze króciutko tym tosterem Siemens i przede wszystkim zajmiemy się dzisiaj wypróbowaniem i wyczyszczeniem tego tostera ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik. W tym miejscu chciałem zrobić tylko króciutkie uzupełnienie. Wystawa tosterów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie została już tymczasem otwarta. Ja po prostu ten dzisiejszy film nagrywałem jeszcze podczas przygotowań do tej wystawy. Jest na kanale relacja z wystawy. Wystawę można zwiedzać do końca 2026 roku. No i w ramach wystawy wśród innych eksponatów pojawiają się też te 2 tostery, właściwie 3 tostery, na które dzisiaj rzuciliśmy okiem, czy na które rzucimy okiem. Jest oczywiście ten toster Siemens, który będziemy dzisiaj czyścić. Jest ten króciutko na początku pokazany wschodnio-niemiecki toster Elem o ciekawej konstrukcji. No i jest ten toster, któremu dzisiaj poświęcimy najwięcej uwagi, czyli ten polski toster OP1 ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik w Bielsku-Białej. Na początek wróćmy krótko do tego tostera Siemens, który już, tak jak powiedziałem, w oddzielnym krótkim filmiku był prezentowany, nawet testowaliśmy, że działa. Ten toster miał uszkodzone drzwiczki po jednej stronie. Z jednej strony one się otwierały i zamykały bardzo dobrze, a przede wszystkim blokują się tutaj w pozycji
pionowej, bo tutaj znajduje się taka sprężynka, która za to odpowiada. Natomiast te drzwiczki z drugiej strony po prostu opadały, nie blokowały się w pozycji pionowej, ale znalazłem w warsztacie jakąś taką, no, troszeczkę większą, nie tak ładną, nie taką pasującą jak z drugiej strony sprężynkę, ale mimo wszystko założyłem ją tutaj i ona jednak bardzo pomogła, bo jak widzicie teraz te drzwiczki tutaj też bardzo ładnie w pozycji pionowej można po prostu zostawić i one już nie opadają, także z tego się cieszę, aczkolwiek tę sprężynkę jeszcze wymienię, jak znajdę jakąś taką troszeczkę mniejszą, taką jak jest tutaj z drugiej strony. Mówiliśmy już na filmiku o tym tosterze, że tutaj w środku znajdują się dwa takie elementy grzejne, czy dwie grzałki. To są takie izolujące i odporne na temperaturę płytki, chyba z mikanitu wykonane, czyli z takich sprasowanych płytek miki. To było dosyć często używane jako taki element do nawijania grzałek. No a na tych płytkach jest nawinięty drut oporowy, który tutaj rozgrzewa się po prostu do czerwoności i opieka te włożone tutaj do tostera tosty. To jest, tak jak powiedziałem, toster Siemens, a dokładniej Siemens Schuckert. Tam pod tym gniazdkiem znajduje się logo Siemens Schuckert, czyli z zakładów w Berlinie, które istniały praktycznie od początku XX wieku, gdzieś do lat 60. Później już ta nazwa się zmieniła, ale Siemens Schuckert to jest producent tego tostera. Zresztą oglądaliśmy już tutaj na kanale chyba ze dwa odkurzacze produkowane w zakładach Siemens Schuckert w Berlinie. Typ tego tostera to jest chyba ten ERA. Widziałem też jakieś tostery z oznaczeniem ERG, dlatego zakładam, że to jest oznaczenie typu tego tostera. Moc tostera to jest 450 W tutaj napisane. No i jest tutaj jeszcze jakiś numer 022, nie wiem czy to jest numer seryjny tego tostera, czy też jakiś numer modelu, nie mam pojęcia. 022. Napięcie tego tostera to jest 220 V. Tutaj znajdują się jeszcze takie bakelitowe zakończenia na tych drzwiczkach, za które można było złapać, bo toster się bardzo rozgrzewa. Trzeba na to uważać, bo można się nim po prostu poparzyć. Tutaj też są jeszcze takie chyba bakelitowe nóżki. Ten toster jeszcze na takich nóżkach stoi, także nie uszkodzi, nie wiem, nie uszkodzi stołu, na którym się znajduje. Są tutaj od tego gniazdka przyłączeniowego do tych elementów grzejnych prowadzą z dwóch stron druty w takich ceramicznych, porcelanowych czy fajansowych, nie wiem, ceramicznych izolatorkach. To sobie też już oglądaliśmy. To jest właściwie wszystko, co o tym tosterze mam do powiedzenia. Ja bym spróbował go jeszcze, ponieważ on prawdopodobnie jutro wyjedzie na wspomnianą wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, więc spróbowałbym go jeszcze troszeczkę wyczyścić. Nie chciałbym uszkodzić jakiejś tam patyny tego tostera, no ale on jest też, pomijając patynę wynikającą z wieku, on jest też po prostu brudny. Aha, jeszcze jedno uzupełnienie. Ja na tym filmiku o tym tosterze powiedziałem, że on pewnie pochodzi gdzieś z początku czy z połowy lat 50., bo trochę podobne tostery z tego czasu widziałem. Na przykład są takie szwedzkie tostery Electro Helios, które są bardzo wyglądem zbliżone do tych tosterów Siemensa. Natomiast dziękuję za podpowiedź Szymonowi, który znalazł taki toster w swoim katalogu wyrobów Siemens, w katalogu z 1938 roku, no czyli możemy zakładać, że tego typu tostery były już gdzieś od lat 30. produkowane. Rzeczywiście, jak zacząłem sobie grzebać w jakichś starych reklamach Siemensa, to znalazłem m.in. gdzieś w internecie, nie wyświetlę jej tutaj, bo nie wiem do kogo ta reklama należy, ale znalazłem taką reklamę prasową produktów Siemens z linii Protos. To były taka linia, w której produkowano różne urządzenia gospodarstwa domowego. Tam się na tej reklamie znajduje się m.in. ekspresik do kawy, czy taka kawiarka, zaparzarka taka do kawy, grzejnik elektryczny, odkurzacz. Między innymi stoi tam też właściwie taki sam toster, a jest to reklama gdzieś właśnie z lat 30. Czyli zakładam, że tego typu tostery były już gdzieś mniej więcej od połowy, czy no w każdym razie od lat 30. produkowane. Jak długo powstawały takie modele, tego dokładnie nie wiem. No myślę, że gdzieś najpóźniej właśnie do lat 50., może do połowy lat 50. Ale to postaram się jeszcze ustalić, postaram się poszukać trochę więcej reklam z takimi starymi tosterami Siemens i przy następnej okazji je tutaj wyświetlę. A teraz chciałbym wziąć taką drobniutką wełnę stalową i troszkę ten toster wyczyścić, żeby on mógł jutro pojechać na wystawę. Zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. No dobrze, ja ten toster przynajmniej tak z grubsza, z wierzchu wyczyściłem. Myślę, że już wygląda
troszeczkę lepiej, żeby go w różnych zakamarkach, zwłaszcza tam w głębi wyczyścić, trzeba by go kompletnie rozmontować, czyli tutaj poodginać te druciki, wyjąć całą tę obudowę, wyczyścić to wszystko, ale ja nawet lubię, jak te urządzenia mają ślady użytkowania, także myślę, że no, tutaj przynajmniej z wierzchu te największe zabrudzenia usunęliśmy, a nie wygląda to już źle. Ja bym chciał jeszcze zrobić test tego tostera, co prawda już w krótkim filmiku o nim sprawdzaliśmy, czy ten toster działa, no ale teraz możemy sprawdzić z tymi nareperowanymi, zreperowanymi drzwiczkami z tej strony i z 2 tostami możemy jeszcze raz przetestować jego działanie. Podłączę ten toster do zasilania. Tutaj mam taki przewód 3-żyłowy ze stykiem od przewodu ochronnego, który jest połączony z obudową tostera. Tylko że jak będę robił próbę przy wykorzystaniu autotransformatora na troszeczkę niższym napięciu, żeby jednak to urządzenie troszkę oszczędzać, to tutaj ten przewód ochronny nie będzie podłączony. Na to musimy uważać, po prostu nie będziemy dotykać na wszelki wypadek tego tostera. Zmniejszyłem tutaj napięcie do mniej więcej 100 V, no gdzieś tam do 150 je podniosę, bo pewnie bez tego ten toster by kiepsko działał. Dobra, włączam zasilanie i włączę teraz zasilanie autotransformatora. Toster już powinien pracować. No rzeczywiście, zaczyna się nagrzewać, ale jeszcze jest to bardzo niskie napięcie. Podniosłem do ponad 150 V. Czuć, że grzeje. Nawet może tak jest lepiej na tym niższym napięciu, bo nie spali nam tak tostu jak przy pierwszej próbie, kiedy podłączyliśmy go bezpośrednio do zasilania. No on wyraźnie grzeje. Te tosty tutaj wysychają. Na razie jeszcze się te druty do czerwoności nie rozgrzały. Musiałbym może jeszcze troszeczkę podnieść napięcie. O tak, teraz już drut tutaj się rozgrzewa, przynajmniej od mojej strony jest to wyraźnie widoczne. No, wada tego tostera jest taka, że jeżeli chcieliśmy opiec te tosty z 2 stron, no to musielibyśmy to otworzyć, przełożyć taki tost, ponownie zamknąć. A jak jest z tej strony? Na razie tak, troszkę już się robi taki, szczerze mówiąc, chrupiący. I ten drut tutaj też chyba to widać, nagrzewa się do czerwoności. Aczkolwiek ciągle jeszcze pracuje ten toster na dużo niższym napięciu. Teraz 190 V mniej więcej. Ale już, przepraszam, widać, że się już to porządnie rozgrzewa. I myślę, że takie napięcie w zupełności do pracy tego tostera wystarczy. Smakowicie pachnie. No już tutaj ten jeden tost zaczyna się robić ładnie brązowy. Tutaj też. Przy tej pierwszej próbie praktycznie bardzo szybko już tost nam się przypalił. Przy tym niższym napięciu trwa to dużo dłużej. Ale można sobie spokojnie takie tosty zapiekać. Ja je zostawię, aż będzie na nich wyraźnie widać, że są opieczone. Zobaczcie, tutaj już się ładnie brązowy ten tost robi. Jak na mój gust, to on już byłby nawet dobry. Ten z drugiej strony, proszę bardzo. Dobra, wyłączam zasilanie. Tutaj też mamy 2 całkiem fajne tosty, które zaraz sobie zjem. No dobrze, ja tosty sobie zjadłem, przyznaję, że nawet były całkiem dobre. Ten toster Siemens, prawdopodobnie z lat 30. jest tak całkiem, powiedzmy, przyzwoicie wyczyszczony. Może jechać na wystawę, a nawet przy zachowaniu ostrożności można z niego korzystać. Ja go zaraz spakuję, na razie go odstawiam, a my obejrzyjmy sobie jeszcze ten polski toster ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik. Tak jak wspomniałem, toster wyprodukowany przez Spółdzielnię Pracy Elektrogrzejnik z Bielska-Białej. Tutaj jest ładna tabliczka znamionowa z takim logotypem EG, czy właściwie ELG. L stylizowane na taką błyskawicę. Tutaj na denku tostera jest jeszcze tabliczka, też logo ELG, czyli elektrogrzejnik typ OP1, napięcie 220 V.
moc 400 W, cena 192 zł. Bardzo solidny jest ten toster, muszę przyznać, tutaj niczego się nie wciska. Tost wkładało się po włożeniu go najpierw w takie ramki z uchwytami chroniącymi przed oparzeniem, wkładało się po prostu do wnętrza tego tostera. Jest tutaj miejsce tylko na jeden tost, nie tak jak w tym, który oglądaliśmy przed chwilą, tosterze Siemens na 2 tosty, czy nawet tak jak w tym tosterze Elem, który oglądaliśmy na początku, na 4 tosty. I tutaj elementy grzejne, zresztą bardzo podobne do tych z tostera Siemens, też takie płytki, chyba również wykonane z mikanitu, tak mi się wydaje, z nawiniętym drutem oporowym. Znajdują się po dwie z każdej strony, czyli tutaj i tutaj, czyli ten tost jest dosyć skutecznie z obydwu stron opiekany. Oczywiście nie ma tutaj też żadnego mechanizmu zabezpieczającego, nie ma żadnego zegara czasowego, żadnego termostatu, który regulował temperaturę, nie ma tu żadnego mechanizmu, który wyrzucał te tosty po skończonym tostowaniu. No po prostu trzeba było na to uważać i w odpowiednim momencie wyjąć taki tost w zależności od tego, czy chcieliśmy, żeby był mniej czy bardziej opieczony. Bardzo ładne są te rączki od tej ramki. Zaraz zrobimy próbę. Mam nadzieję, że to urządzenie działa. Tutaj są jeszcze takie bakelitowe rączki, które służą do przenoszenia tego tostera. Też chyba bakelitowa podstawka właśnie z tym logotypem. Nawet ten toster jest dosyć czysty. Jeszcze go za chwileczkę troszkę wyczyścimy. Ciekawi mnie, czy udałoby się nam zdjąć tutaj obudowę z tego tostera. Myślę, że trzeba będzie odkręcić te dwie śrubki. Być może też śrubkę przymocowaną tutaj do tego denka, ale to zaraz zobaczymy. Najpierw odkręcę te dwie śruby. Przynajmniej tę górną, o tak, tę górną część przynajmniej myślę, że uda nam się zdjąć. I co? I teraz możemy chyba też... Patrzę, czy bylibyśmy w stanie dostać się tutaj do tych elementów grzejnych, żeby było to lepiej widać. Nie chcę szarpać za bardzo na siłę, tak, ale wydaje mi się, że o, teraz ten toster się ładnie się rozkłada. Wyjąłem tutaj jedną część. Wyjmę zaraz tę drugą blaszkę z tabliczką elektrogrzejnik. No takie dosyć brudne jest to w środku. Tutaj nawet nie widać, że ten drut jest nawinięty, bo on jest tak tylko zahaczany o takie ząbki na rogu tych płytek i właściwie to on znajduje się tylko od środka, czyli nie ma go tu z tej strony, czyli niepotrzebnie nie grzeje też tutaj po obu stronach tych płytek. Zaraz to wyczyścimy i są tam, może będzie to widoczne, są tam w środku na dnie też takie przewody, druty idące od gniazdka przyłączeniowego, dokładnie w takich samych ceramicznych izolatorkach, jak widzieliśmy to przed chwilą w tym tosterze Siemens. Nie wiem, może teraz to tam w głębi widać. Te elementy chyba są, tak, one są tutaj, te boczne ścianki z tymi trzymadełkami są tutaj i tutaj przykręcone. Spróbujmy je odkręcić. Nie wiem, czy to ma sens, ale może uda się w ten sposób lepiej to wszystko w środku wyczyścić. Ok. Jedna połóweczka. Aha, a tutaj są chyba nakrętki z tej strony. Czyli śruby znajdują się od spodu. Musiałbym denko tego tostera zdjąć. No to zróbmy tak też. Zajrzymy, co tam się kryje. Tutaj już nakrętka wypadła. I powinienem teraz być w stanie zdjąć tę podstaweczkę. Zaraz zobaczymy. Tak, o. Zdjąłem tę podstawkę. I tutaj mamy po prostu jeden przewód idący tutaj do tych elementów grzejnych po jednej stronie, potem połączony tutaj z tymi elementami grzejnymi po drugiej stronie i idący tutaj z powrotem do gniazdka przyłączeniowego. Czyli wszystkie te elementy połączone szeregowo. Aha, no tutaj musiałbym odkręcić. No, troszkę niewygodnie tutaj się do nich dostać. Tak, a tutaj odpadają takie malutkie, przepraszam, z tych płytek takie malutkie
płateczki Miki, wykorzystanej tutaj jako materiał izolacyjny. Zobaczcie, one tutaj się delikatnie kruszą od tych grzałek. O, teraz myślę, że będziemy w stanie to ładnie wyczyścić. Mamy cały ten toster praktycznie rozłożony na części. Może nawet chwileczkę przyniosę klucz i te nakrętki też odkręcę. To wtedy też się tutaj do czyszczenia lepiej dobierzemy do tego. Faktycznie tutaj jak brudy, jak jakieś okruchy wpadły do środka, jakiś kawałek, jakieś krople tłuszczu, no to później to wszystko we wnętrzu tego tostera zostawało i dość trudno było to wyczyścić. O, tutaj kluczem 7 spróbuję te nakrętki tak odkręcić. Nie wiem, czy tam się ta śruba cała nie kręci od drugiej strony. Tak, muszę ją zaraz tam przytrzymać. Ta się odkręca. Tutaj nakręteczkę mam. Mam jeszcze nakręteczkę. Tutaj całe to gniazdko też wyjęliśmy. O, i mam też tę część obudowy tostera. Bardzo jest to już brudne. Ja teraz pójdę te elementy tostera wyczyszczę i zaraz spróbujemy go ponownie zmontować. Mam nadzieję, że nie uszkodzę tych elementów grzejnych, bo tutaj widać już, że te kawałeczki chyba właśnie Miki się od nich odrywają. Tutaj wręcz trzeba dosłownie odskrobać jakieś resztki z zapieczonego tłuszczu. Zaraz to odkurzę porządnie i jeszcze przetrę szmatką. No, trzeba się tutaj troszkę naszorować, ale mam wrażenie, że już udało mi się to troszkę doczyścić i odtłuścić. Jeszcze chwilkę tutaj powycieram, żeby było to możliwie wyczyszczone. Dobra, tyle ile mogłem wyczyściłem, ale już boję się to dalej czyścić, bo tutaj widać wyraźnie, że ta mika odpada z tych elementów grzejnych, więc ja już się biorę za skręcanie tego wszystkiego. Włożyłem tutaj izolatorki do otworów w podstawie. Teraz przykręcę przynajmniej jeden bok tego urządzenia. I spróbujmy teraz przykręcić tutaj to gniazdko. No i teraz tak, tam już gniazdko włożyłem śrubę, muszę tutaj nakręcić najpierw jedną nakrętkę. Dokręcam tutaj teraz śruby trzymające tę ściankę tostera, ok. Teraz ostrożnie, tutaj muszę te elementy grzejne zamontować, izolatorki muszą wejść tu ładnie w podstawę. W ten sposób, tutaj też. Ok, wydaje mi się, że mam tam w środku te izolatory włożone w podstawę i zamontowane. Tak. Teraz założę tutaj tę klamrę mocującą już te elementy grzejne i zaraz założymy boki grzejnika. O, tak.
Teraz założę te boczne ścianki. Nie pamiętam, która była, czy ta z tym logotypem była od strony kamery. Chyba tak. Tutaj muszę je ładnie zahaczyć. Tak. Z drugiej strony podobnie. One, jak rozbierałem ten grzejnik, to wszystko się trzymało na tej warstwie tłuszczu, która to przez dziesięciolecia sklejała. A teraz po przynajmniej wstępnym wyczyszczeniu trzeba to dosyć mocno tutaj dociskać, żeby się nie rozpadało. Ok. Tutaj mamy już chyba ten grzejnik spasowany. Tutaj coś mi nie weszło, ale to będzie potem ściśnięte śrubami, mam wrażenie. Tak jest. Teraz możemy zakładać tę górną obudowę. Tu wszystkie te blaszki muszą pod nią wejść. Patrzę, tutaj wszystko weszło. Z drugiej strony, aha, tu jeszcze coś wystaje. Odrobinę. O, to. O, wydaje mi się, że teraz ta obudowa jest ładnie spasowana. Tutaj wszystko jest równiutko. Tutaj z drugiej strony też. No to mogę teraz przykręcić te śruby od góry, które trzymają tę obudowę. Już teraz będzie to solidnie zmontowane. Jeszcze raz patrzę, czy te izolatorki tam ładnie weszły w otwory w podstawie. Chyba tak. Zaraz. O. Fajny jest ten grzejniczek, czy ten tosterek mały. No ja tutaj tak się nim jednak trochę bawię, ale myślę, że przy drugim albo trzecim pójdzie mi to już zdecydowanie łatwiej, szybciej. Już wiem, jak to jest złożone, a bardzo chętnie jeszcze gdzieś, jak takie znajdę ze spółdzielni pracy elektrogrzejnik, to chętnie je też kupię. Sprawdzam, czy tutaj te przewody się nie podrywały. Nie. Jeszcze to może troszeczkę przetrę. Tę podstawkę tostera wziąłem po prostu do domu, wymyłem w zlewie pod ciepłą wodą i z płynem do naczyń. I ona jakoś tam dała się w miarę dobrze wyczyścić. Teraz ją tutaj zakładam. Muszę włożyć tutaj do środka śrubę. Zobaczymy, czy mi się to teraz uda. Tak, weszło. Weszło ładnie, tylko jeszcze od drugiej strony muszę nałożyć nakrętkę. O, chyba już się wkręca. No, przyznaję, że troszkę się pobawiłem z tym tosterem. Troszkę mi to czasu zajęło. Pewnie dlatego, że robiłem to pierwszy raz. Teraz już wiem, jak to jest zbudowane i przy kolejnych pójdzie szybciej. Jeszcze go zaraz sprzątnę tutaj na stole i może zrobimy jeszcze próbę tego tostera. No i mamy ten toster ze spółdzielni Elektrogrzejnik w Bielsku-Białej ponownie zmontowany i nawet no, dosyć nieźle wyczyszczony. On zwłaszcza w środku był strasznie tłusty i brudny. Teraz, o, chyba to teraz dobrze widać. Nawet nie wygląda to w środku najgorzej. Tutaj niestety już te elementy grzejne są dosyć mocno zużyte. Trochę zaczynają się kruszyć. Ciekawi mnie, czy będzie szansa, żeby ten toster działał. Postawię sobie tutaj miernik. Sprawdźmy najpierw. Momencik. Sprawdźmy najpierw, czy tutaj mamy połączenie. Tak, pokazuje połączenie, czyli teoretycznie jest przejście prądu przez te elementy grzejne. Dotykam do jednego styku w gniazdku i do obudowy. Nie ma połączenia, tutaj też nie. Czyli teoretycznie toster powinien być sprawny. Zaraz spróbujemy go uruchomić. Może najpierw na próbę przez żarówkę, na wypadek, gdyby tutaj doszło do jakiegoś zwarcia. No dobrze, nie podłączyłem teraz tego tostera przez autotransformator, tak jak to robiliśmy poprzednio z tym tosterem Siemens, tylko połączyłem go szeregowo w jeden obwód przez taką dużą żarówkę. Jeżeli tutaj wszystko jest w porządku, to żarówka powinna się troszkę słabiej żarzyć.
Natomiast toster powinien też pracować na nieco obniżonym napięciu. Jeżeli dojdzie tutaj do jakiegoś pełnego zwarcia, no to po prostu będzie się mocno świeciła ta żarówka. Zobaczmy, tutaj jeszcze sprawdzam raz, czy nie odczepiły się żadne przewody. Tutaj wszystko jest podłączone. Pamiętajmy, że teraz przewód ochronny nie jest podłączony, więc na wszelki wypadek nie dotykamy tego tostera. No i włączam zasilanie. Żarówka się żarzy, a toster pracuje. On teraz pracuje, grzeje ze znacznie mniejszą mocą, ale czuć tutaj już wylatujące cieplutkie powietrze. Nawet już można by, powiedzmy, no tak, może nie upiec, ale wysuszyć jakiś tost włożony teraz do tego tostera. No dobrze, w takim razie, skoro to działa, to podłączymy ten nasz toster może też przez autotransformator, żeby go jednak troszeczkę oszczędzać. Wyłączam tutaj zasilanie, wyłączam to wszystko, żarówkę mogę na razie odłożyć, ona się nam jeszcze przyda. O, teraz mam ten toster połączony przez autotransformator. Teraz mam ustawione jakieś 100 V. Włączam zasilanie, włączę autotransformator. Toster już grzeje, już czuć. Podniosę napięcie. Teraz mamy jakieś 150 V. Przyniosę tost. O, to jest świeży tost, który wkładam tutaj w te ramki. I wkładam do środka, do tostera. Jeszcze troszkę podniosę też napięcie. Wyraźnie czuć, że leci tutaj cieplutkie powietrze. Już troszeczkę tam w środku ten drut rozgrzewa się. Ja specjalnie daję tutaj jednak zmniejszone napięcie. Teraz jest jakieś 170 V. Bo tak jak widzieliśmy, te elementy grzejne, one jednak już troszeczkę zaczynają się kruszyć. No, tost na razie jeszcze nie pokazuje śladów upieczenia. Zostawmy to na chwilkę. Ale już ładnie pachnie i leci tutaj ciepłe powietrze. On powinien się dosyć szybko upiec, bo jest tam dosyć skutecznie zamknięty w tej komorze tostera. A teraz wyraźnie na czerwono świecą te spirale grzejne. Może z telefonu spróbuję wam to pokazać. Zaparował telefon. No i zobaczmy. O, zobaczcie, jak fajnie już się z dwóch stron zabrązowił ten tost. Dobra, zmniejszę napięcie. To jest nawet fajne z takim autotransformatorem, bo można na przykład trzymać taki tost w ciepłym opiekaczu czy ciepłym tosterze, a on nie będzie się przypalał. Wyłączam, wyjmujemy. Całkiem fajny tost. Jak ktoś lubi takie nie bardzo spieczone, to ten się akurat świetnie nadaje. Bardzo wam już dziękuję za ten dzisiejszy, chyba nie bardzo długi odcinek. W tym odcinku obejrzeliśmy i wyczyściliśmy znany już z oddzielnego krótkiego filmiku niemiecki toster Siemens, prawdopodobnie jeszcze gdzieś z lat 30. I w tym odcinku też rozmontowaliśmy na części, wyczyściliśmy, bo on był naprawdę brudny w środku. Ten polski toster, no nie wiem, pewnie z lat 70., wyprodukowany przez Spółdzielnię Pracy Elektrogrzejnik z Bielska Białej, toster OP1. Całkiem fajnie, jak widzieliście, całkiem fajnie pracuje. Może nie jest bardzo wydajny, bo można w nim robić tylko po jednym toście, w tym można robić po 2 tosty. Obydwa te urządzenia nie mają żadnych zabezpieczeń typu, nie wiem, jakiś automatyczny wyrzut tostów, jakiś termostat czy timer, po ustawieniu którego toster się wyłączał. Także obydwu tych urządzeń trzeba podczas korzystania z nich pilnować. Trzeba bardzo uważać, żeby się tymi urządzeniami nie poparzyć. Oczywiście trzeba bardzo uważać na połączenia elektryczne, ale przy odrobinie ostrożności obydwa te tostery spełniają swoją rolę i robią całkiem smaczne tosty. Przydał nam się dzisiaj też autotransformator
żeby obydwa te tostery uruchomić na przy troszeczkę niższym napięciu. Przydała nam się ta żarówka, żeby każdy z tych tosterów najpierw na próbę podłączyć w jeden obwód szeregowo z taką żarówką. W przypadku zwarcia w tosterze po prostu świeciłaby się żarówka, a dzięki tej żarówce też takie tostery pracowały przy troszeczkę niższym napięciu. Także ja jestem z nich bardzo zadowolony. Myślę, że obydwa te tostery i jeszcze ten trzeci toster Elem, który oglądaliśmy na początku, pojadą teraz na wystawę starych tosterów do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Będzie tam tych tosterów bardzo dużo, głównie starych, zabytkowych, niektóre bardzo, bardzo ciekawe, niektóre sprowadzone specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Będzie też trochę ciekawych, nowych, nawet współczesnych modeli, a my spotykamy się z Jackiem tutaj u mnie jutro w warsztacie. Będziemy kilka z tych tosterów przygotowywanych właśnie na wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, będziemy je oglądać. No a sama wystawa, o tym też już mówiłem, będzie dostępna w Noc Muzeów w maju tego roku, a ja postaram się przygotować z niej relację filmową, także nawet jeżeli nie będziecie mogli zobaczyć tej wystawy na miejscu w Olsztynie, no to będzie ona do obejrzenia, czy przynajmniej ciekawsze eksponaty z tej wystawy będą do obejrzenia tutaj na kanale. Jeszcze raz Wam dziękuję, cześć, do zobaczenia. Przyznaję, że tostery bardzo mnie zaciekawiły, bardzo mnie wciągnęły, więc na pewno będziemy się tutaj na kanale ze starymi, zabytkowymi tosterami też częściej spotykać.